Witam dzisiaj. Udało mi się w końcu zorganizować sobie pokoik z jakimś tam tłem, by troszkę zacząć opowiadać. Przez ostatnie lata głównie pisałem, więc czas teraz troszkę na wideo. Zobaczymy. Chciałbym się podzielić moim doświadczeniem z ostatnich lat i będę po kolei jakoś to, co przychodzi do mnie, to, co mam w głowie na tym momencie, starał się przełożyć na język, który jest zrozumiały. Kim jestem? Jestem Paweł. 45 lat obecnie. Większość mojego czasu spędziłem w świecie IT. Ostatnie lata, już 6 lat, to okres zmiany, w której tak naprawdę odkryłem, że wszystko, co czym żyłem wcześniej, co było logiczne, nie do końca pokrywa ten całokształt świata tak naprawdę. Nie chcę być tu filozoficzny, chcę być bardziej mi zależy na tym, żeby być zrozumiałym. Więc generalnie przekonałem się, że tym światem logicznym, w którym żyłem całe życie, jest dużo więcej. I tak, teraz tu mogę spirytualność, duchowość, cokolwiek możemy. Właśnie nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby zrobić sobie wow. Tylko chodzi o to, żeby zrozumieć, że ten świat tak naprawdę istnieje, że jest dużo więcej niż nam się wydaje to, co widzimy. I generalnie, żeby to zaaplikować w swoim życiu, tak? Nie uciekłem. Mam rodzinę, dzieci, rachunki. Staram się rozwijać to, co tu dzieje, świat mnie woła, aby podzielić się swoimi doświadczeniami. Napisałem książkę, którą obecnie po angielsku, ponieważ tak było łatwiej, natomiast tłumaczę ją teraz na polski i zacząłem pisać kolejne książki. Tak, dzielę się bloga i chcę się naprawdę dzielić moimi doświadczeniami, aby pokazać, może ktoś będzie chciał zobaczyć w chwili, powiedzmy, depresji, zwątpienia, momentów ciężkich, aby popatrzeć na nie z innego punktu widzenia. Tak naprawdę najważniejszym dla mnie elementem jest to, żeby móc popatrzeć na to, co się z nami dzieje właśnie z perspektywy, i to się nauczyłem patrzeć przez lata. Nieważne, czy to już jest ta duchowość, która, można powiedzieć, trzeba uważać z nią, bo można powiedzieć, lata na miotle. Nie lata na miotle. Chodzi o to, żeby w tych momentach ciężkich, czy też choroby, czy też popatrzenia na samego siebie, kryzysu średniego, czy też wcześniej, czy też później, umieć patrzeć na tą sytuację, co ta sytuacja mi mówi, co doświadczenie życiowe mi mówi, co dany dzień mi mówi. I dzięki temu może przy tym zatrzymaniu, spojrzeniu z perspektywy zobaczyć, że może jednak jest coś więcej w moim życiu niż tylko liczby, doświadczenia, praca, rodzina, pewnego rodzaju krzywdy, przekonania. Nie wiem, może też być religia, każdy ma swój świat. Chodzi o to, żeby zobaczyć, że jest coś więcej. I generalnie tak, jest coś więcej. Ja to odkryłem. Zacząłem przez lata pracy ze sobą popatrzeć, że jest dużo, dużo więcej niż to, co mi się wydawało, że jestem znacznie bardziej skomplikowany i wpływa na mnie dużo więcej czynników niż mi się wydawało tu i teraz. I tak, moje życie ma elementy, jest oczywiście ciało, jest moja głowa, oczywiście, jest też coś więcej, tak? Jest, czy to możemy nazwać duch, czy to dusza, czy to cokolwiek. Możemy sobie nazywać to jak chcemy, każdy może to robić, jakiś koncept. To naprawdę nieważne, jak to wrzucimy. Ważne jest to, żeby zobaczyć, że to jakby jest coś więcej niż tylko to ciało i te nasze liczby, i ten nasz sposób patrzenia, taki jakiś jest, więc tak. Ja jako osoba najbardziej pragmatyczna, osoba, która umie rzeczy dużo zrobić,
Tak, od hydrauliki, elektryki, rolnictwo, po IT, po project management, no i teraz tak samo medycynę chińską, którą studiuję i którą się pasjonuję, też konstelacje, terapię z ludźmi, regresję i cały ten świat, który dla mnie, czyszczenie aury, czyszczenie samego siebie, tak. Poznałem to po to, żeby móc się właśnie podzielić w taki sposób pragmatyczny z każdym wkoło. I jest to właśnie, sprawia mi to wielką przyjemność mówić o tym, pory pisząc, i mam nadzieję, że teraz też będę mógł opowiedzieć o tym w sposób, który może kogoś tam zaciekawi. Może kogoś też właśnie zainspiruje do tego, żeby zobaczyć na to swoje życie, że jest coś więcej. Nie tylko to, co widzimy. To jest bardzo duży temat. Jest wiele mądrych osób, które już o tym mówiły, pisały. Natomiast w moim życiu, w mojej tej podróży, jakby to powiedzieć, było mi trudno zrozumieć to, dopóki nie przeżyłem. Więc też w mojej pracy chciałbym troszkę poprowadzić każdego z nas, powiedzmy takiego, każdego, czy też mężczyznę, czy też ewentualnie płeć żeńską, kobiety też, ewentualnie jeśli ktoś będzie, żeby zobaczyć, że jest coś więcej. W taki sposób pragmatyczny. Tak jak mówię, nie jestem żadnym mnichem, nie jestem księdzem, nie jestem duchownym. Odkryłem w sobie pewnego rodzaju zdolności, żeby pewne rzeczy widzieć, czy też umieć na nie patrzeć z perspektywy, które myślę, że każdy z nas może mieć tak naprawdę. Wiadomo, jakiś tam talent, ale to chodzi o to, że każdy z nas może być. Generalnie mechanizm działania każdego z nas jest taki sam. Każdy ma swoje cechy, więc jakby to powiedzieć, chcę przybliżyć, można powiedzieć, nazwijmy to już, tą duchowość, ten temat, który został mi, w moim doświadczeniu przedstawiony jako coś, co należy w ogóle ominąć, tak? Do około 35-40 roku życia to było coś, co omijać. Też mam, powiedzmy, troszkę byłem z kościołem sparzony. I tą duchowość odrzuciłem, natomiast z czasem założyłem, jak ona jest ważna. Ta duchowość właśnie, połączenie z tym, kim naprawdę jesteśmy, dało mi dużo spokoju i perspektywę na moje życie. Dało mi perspektywę do tego, aby popatrzeć na każdy dzień właśnie inaczej i docenić go, taki naprawdę jesteśmy. Więc o tym będę tu opowiadał, różne rzeczy, doświadczenia, książka, terapię, konstelacje i chcę się tym dzielić. Nie jestem profesjonalnym, audiowizualnym maestro. Będę robił to w sposób jak najbardziej prosty i chodzi mi bardziej o przekaz. Zaczynamy tak jak jest, ponieważ pomysł ten od dawna już ze mną jest, ale chciałem mieć tą idealną sytuację. Nigdy nie będzie. Więc zaczynamy tę drogę, która jest już znana dla mnie, a teraz pojawia się na nowo. Zapraszam.